Ci Gwinejczycy prawie doszli do celu. Jeszcze są w Maroku, ale do granicy wymarzonej Unii Europejskiej zostało im 2 kilometry. Saïdou, ich przywódca, od prawie 3 lat jest w drodze. Jestem piłkarzem. Grałem w piłkę u siebie w kraju. W Afryce nie miałem pieniędzy, żeby dalej się szkolić. Nikt mi nie pomagał. Dlatego ruszyłem w drogę. Chcę wykorzystać szansę, której nie mieli moi rodzice. Oni bardzo mi zawsze pomagali i zamierzam się im odwdzięczyć. Teraz chcę dostać się na zachód, żeby zrealizować to marzenie z dzieciństwa. Moim jedynym marzeniem jest, żeby dalej grać w piłkę nożną. Nikt nie wie, ilu Afrykanów jest w drodze do Europy, ilu koczuje w lasach wokół Ceuty i Melili, hiszpańskich enklaw w Afryce. Wiadomo tylko, że co roku tysiące przekraczają granice. Ich liczba cały czas rośnie. Przez rok mieszkałem w lesie. Tam nie ma wody, nie ma jedzenia. To jest życie zwierzęcia w lesie. Czasem trzeba jednak wyjść z ukrycia. Marokańczycy przynosili wodę na sprzedaż. Musieliśmy ją kupować choćby po to, żeby się umyć. Czasem nie kąpaliśmy się przez 2-3 tygodnie. Najgorszy jest jednak brak wody do picia. Ona jest najważniejsza. Między marokańskim lasem a hiszpańską enklawą jest jeszcze jedna niebezpieczna przeszkoda – płot. Podwójne ogrodzenie 6-metrowej wysokości zwieńczone zwojami drutu żyletkowego. Imigranci, którzy przedostają się przez płot, czasem są bardzo ciężko pokaleczeni. Wielu z nich spada podczas skoku przez płot i ma poważne urazy i złamania. Z kolei ci, którzy dostają się tutaj drogą morską, też często mają poważne problemy zdrowotne. Muchos problemas de salud. Większość Afrykanów kusi, a często zwodzi bliskość hiszpańskiego wybrzeża. Przy dobrej pogodzie widać je przez cieśninę gibraltarską. Według hiszpańskich władz w pierwszej połowie 2018 roku cieśninę sforsowało ponad 10 000 ludzi. To 2 razy więcej niż rok wcześniej. Imigranci ryzykują życiem w nadziei, że przepłyną sami albo zostaną uratowani przez statki handlowe bądź hiszpańską Straż Ochrony Wybrzeża. Nikt nie wie, ilu tonie zabitych przez wielkie frachtowce lub zniesionych przez prądy na pełne morze. Odległość minimalna wynosi około 7 mil morskich między tym miejscem, Tarifą, a Punasires. Natomiast większość ludzi w pontonach wypływa stąd z okolicy Tangeru i stara się dostać do hiszpańskiego wybrzeża. Ten rejon, tutaj, to obszar morski, w którym bardzo często prowadzimy akcje ratunkowe. De todas formas, a pesar de que la distancia parezca corta. Co prawda, odległość wydaje się niewielka, ale największym problemem w cieśninie gibraltarskiej jest pogoda. Wiatr powoduje, że morze jest tutaj często wzburzone. Dlatego przeprawa jest bardzo trudna i bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla ludzi, którzy próbują przepłynąć w małych, zabawkowych pontonach. Przeprawa morska była najstraszniejszym etapem całej mojej podróży. Morze jest przerażające, bo tam nie ma drzew. To było straszne. Była noc i bardzo się bałem, bo ponton cały czas bardzo się kiwał. Wielu imigrantów w pontonach ma telefony komórkowe. Dzwonią do nas na opublikowany numer ratunkowy. Dzięki sygnałowi komórek w wielu przypadkach jesteśmy w stanie ich zlokalizować. To jest niezwykle wielka siła. Ludzie widzą tutaj alternatywę dla swojej egzystencji, szansę na nowe życie. Miejsce, które cały czas jest pokazywane, budzi naturalne zainteresowanie i przyciąga. Można różne rzeczy mówić, tłumaczyć, niebezpieczeństwa, ale to nie dociera.
To jest naturalna siła, która powoduje, że mimo wszystko ludzie ruszają w drogę. To przyciąganie jest niezwykle silne. Wielu imigrantów nie zna realiów. Dla nich Europa jest światem ze snów, miejscem bezpiecznym, szczęśliwym i niewyobrażalnie wręcz bogatym. Miejscem, w którym mają przyszłość i będą mogli realizować swoje marzenia. Biorę telefon i robię sobie zdjęcie. Fotografuję się w dobrym ubraniu, w fantastycznym samochodzie. Wszystko jest piękne. Później wrzucam to na Facebooka. Skutki tego są dramatyczne. Ten wizerunek nie przedstawia prawdy o mnie. Jest pozbawiony kontekstu. Do tego to, co o sobie opowiadam, zawsze jest pozytywne. To tylko wzmaga tę siłę przyciągania. Wielu ludzi w Europie odbiera nas jako zagrożenie. Uważają, że jesteśmy niebezpieczni. Nadchodzimy, żeby zabrać im pracę. Zniszczymy ich kraje i kulturę. Sądzą, że większość z nas jest muzułmanami, terrorystami, kryminalistami i gwałcicielami. Nie rozumieją jednak, że po prostu jesteśmy ludźmi. My też mamy uczucia, mamy cele w życiu. Nie przyjeżdżamy tutaj, żeby być obciążeniem. Chcemy być częścią społeczeństwa, do którego też możemy coś wnieść, ale my też potrzebujemy pomocy, jeżeli to jest możliwe. Dlaczego przyjechałem do Hiszpanii? Chcę być informatykiem. Jedynym powodem, dla którego tu przyjechałem, jest studiowanie IT. Chcę uczyć się nowych technologii, ale poziom rozwoju technologicznego w moim kraju jest zbyt niski. Tam nie miałem szans się uczyć tego, co mnie interesuje. Dlatego przyjechałem tutaj, żeby studiować informatykę na odpowiednio wysokim poziomie, a to było po prostu niemożliwe w moim kraju. Udało mi się tu dostać i dlatego uważam, że warto było próbować. W przyszłości chcę być piłkarzem. To jest moje wielkie marzenie, którego nie mogłem zrealizować u siebie w kraju. Chcę grać w piłkę tutaj, w Europie. Wierzę, że teraz mi się to uda. Tutaj będę miał możliwość gry w piłkę, a do tego będę mógł się uczyć. Nauka jest bardzo ważna. Chcę łączyć naukę i grę w piłkę nożną. Przed przyjechaniem tutaj uczyłem marketingu. Studiowałem i byłem nauczycielem. Zawsze dobrze radziłem sobie z dziećmi i młodzieżą. Pracowałem też jako menedżer w markecie. Zajmowałem się marketingiem. Dlatego nawet pracując w sklepie, dorabiałem sobie, udzielając prywatnych lekcji marketingu w domu. Pomagałem dzieciom, które nie radziły sobie w szkole i takim, których nie było stać na chodzenie do szkoły. Uważam, że edukacja jest bardzo ważna. Dlatego tutaj przyjechałem. Chcę się dalej uczyć i rozwijać. Chcę studiować marketing, żeby zdobyć wykształcenie, a następnie wrócić do kraju. To jest bardzo ważne, żeby się uczyć, pracować i w ten sposób zarabiać na życie. Po powrocie założę prywatną szkołę i dalej będę uczył młodych ludzi. Para ayudar a la gente más pobres débiles. Przyszedłem tutaj z Gwinei. Przyszedłem z Gwinei Conakry. Tam zabili mojego ojca, zabili moją matkę i dlatego zdecydowałem się wyjechać z kraju. Wiedziałem, że skoro zabili mojego ojca i matkę, to pewnego dnia będą musieli zabić i mnie. Dlatego wyjechałem. Uciekłem przed prześladowaniami. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. To jest splot problemów politycznych i etnicznych. W tej chwili u władzy jest inna grupa etniczna. Ja należę do grupy etnicznej, która jest w opozycji i dlatego jesteśmy prześladowani przez władze mojego kraju. Demonstracje antyrządowe są tłumione. Giną ludzie. Miałem tego dość. Przyjechałem tutaj, żeby uciec przed tymi prześladowaniami. Wyobrażenia nowych imigrantów odbiegają od doświadczeń tych, którzy w Europie są już od lat. Sądzę, że gdyby rząd w kraju był w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi, to wielu imigrantów byłoby gotowych na powrót. Wiesz, jak to jest. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Oczywiście, podróż tutaj jest trudna, ale to, co tu zastaniesz, nie jest tym, czego oczekiwałeś. Wrócić jednak nie jest łatwo. Trochę pieniędzy, które uda Ci się tutaj zarobić, wydasz na bieżące życie. Ostatecznie czujesz, że utknąłeś w tym miejscu. Potrzebuję pracy. Jestem silny i chcę pracować, ale nie mam zajęcia. Nie rozumiem tego, ale może nowy rząd coś z tym zrobi. Zrobi coś dla nas. Popychają nas, żebyśmy zrobili coś złego, a tego nie chcemy. Nie mamy jednak wyboru. Chcemy pracować, ale pracy nie mamy, a przecież człowiek musi jeść, musi się ubrać. Skąd brać pieniądze? To znaczy, że musimy robić coś złego, żeby zdobyć pieniądze? To bardzo złe i tego nie chcemy. Życie imigranta w dużej mierze zależy od szczęścia. Teraz nie jest to dobry czas na przyjazd. Kiedy ja przyjeżdżałem 12 lat temu, pracy było bardzo dużo. Bez problemu mogłem utrzymać rodzinę. Sytuacja się jednak zmieniła i teraz bardzo trudno jest pracę znaleźć, a nawet jeżeli się uda, to wcale nie jest prosto przeżyć do końca miesiąca. Dlatego teraz nie warto przyjeżdżać do Hiszpanii. Teraz po prostu nie warto. Ja już tu jestem od dawna, a i tak jest mi bardzo ciężko. Każdemu powtarzam, żeby teraz nie emigrować do Europy, bo sytuacja jest bardzo trudna. No. De momento... Nie, w tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby to się skończyło. Niestety dramat migracji się nie skończy. Oni zjawiają się tutaj w bardzo złym stanie i to będzie trwało jeszcze bardzo długo. Para largo. Sen o lepszym życiu jest nieprawdopodobnie wręcz silny. Afrykańscy imigranci w drodze do Europy nie wiedzą, że ich marzenia i wyobrażenia dramatycznie odbiegają od rzeczywistości. Dlatego gotowi są ryzykować życiem, przeprawiając się przez cieśninę gibraltarską czy przeskakując przez płoty. Ze strony Europy brak jest też jasnej polityki. Wykwalifikowani pracownicy są przecież potrzebni, jednak nikt nie określił jasnych kryteriów legalnej imigracji. Afrykańczycy nie wiedzą, jakie warunki muszą spełnić, czego się mają nauczyć. Dlatego próbują wszyscy, też ci, którzy nie mają szans na przyszłość. Oni jedynie zasilą rzeszę sfrustrowanych bezrobotnych. Gdybym wiedział, co mnie spotka i jak ta podróż będzie wyglądać, to wolałbym zostać w moim kraju. Ta podróż jest naprawdę bardzo trudna. To jest jak życie w piekle. Ciągłe cierpienie i depresja. Pomyśl choćby o życiu w lesie, o latach życia na gołej ziemi. Nie masz nawet koca. Gdybym w tym czasie był w moim kraju, to przynajmniej miałbym gdzie spać. Teraz żałuję mojej decyzji, ale nadal mam nadzieję, że przyszłość będzie lepsza. I still have hope that the future will be better. Ci, którzy są w drodze, cały czas jednak głęboko wierzą, że im się uda. Modlę się, dobry Boże, daj mi szansę spełnić marzenia. Wierzę, że Bóg nam pomoże. Znajdzie jakiś sposób, żeby nam się udało. Le bon Dieu peut nous aider de cette manière.